Cześć, witajcie na warsztacie wzmacniacz Integra marki Rotel, model RA 985BX. Wzmacniacz sprawny, jednak trafił niesprawny. No z jedną małą usterką, defektem. Pozwolę sobie przeczytać to, co właściciel przysłał. Krótki opis usterki. Po rozgrzaniu wzmacniacza pojawia się stuk w prawym kanale. Stuk występuje niezależnie od położenia gałki potencjometru, volume i balans. Objaw pojawia się po dłuższej pracy wzmacniacza 20 minut, pół godziny przy przełączaniu źródła dźwięku lub wyłączaniu wzmacniacza. Aby wywołać tą przypadłość, trzeba zostawić włączony wzmacniacz na około pół godziny. W tym czasie nie przełączać selektora źródła, ani nie wyłączać go, ponieważ po tym stuku znów trzeba czekać jakiś czas, by wywołać tą przypadłość. No jest to tak zwana usterka wredna. Wredna dlatego, że jeżeli coś nie występuje ciągle, tylko w jakichś tam konfiguracjach, to jest to ciężko do wyłapania, do znalezienia i do zdiagnozowania i do naprawy. Wzmacniacz wydaje się sprawny. Może ja coś włączę. Jak słyszycie, gra. Regulacja działa. Przełączniki żadne nie trzeszczą. Regulatory działają. Nic tu nam nie trzeszczy. W pełni sprawny. Wydaje się, ale jednak faktycznie przy przełączaniu źródeł jest do usłyszenia delikatne puknięcie i ma rację właściciel, jest to w prawym kanale, więc sobie będziemy szukać przyczyny tego efektu. Może niech wzmacniacz chwilkę sobie tak postoi, włączony, i ja spróbuję przełączyć wejście, może usłyszycie to. Ja sprawdzę to na słuchawkach. Dla mnie na słuchawkach oczywiście jest to lepiej wyłapywalne i faktycznie przyznaję, jest delikatny stuk. Nie wiem, co by było, gdyby wzmacniacz stał tak włączony przez godzinę, dwie lub więcej. Może faktycznie ten stuk, tak opisuje to dalej właściciel, jest o wiele mocniejszy, bardzo silny. No, wszystko kwestia tego, żeby nie uszkodzić kolumn, żeby nie wyrwało, jak to się mówi, membran. Także może wzmacniacz niech sobie chwilkę pochodzi, w cudzysłowie pochodzi. Oczywiście niech pozostanie włączony do zasilania i za chwilę nagram, co się dzieje przy przełączaniu źródeł, czy będzie to słyszalny ten stukot. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że ta usterka występuje tylko, gdy przełącznik tone jest w pozycji off, czyli gdy odcinamy sobie cały nasz przedwzmacniacz regulacyjny wysokich i niskich tonów i tylko w tym momencie występuje ten stukot, to puknięcie, jak zwał, tak zwał, w kolumnie prawej. Patrząc na część schematu, która jest odpowiedzialna za odłączanie przedwzmacniacza regulacyjnego tonów i wyjście przedwzmacniacza na końcówkę mocy, można zobaczyć, że jest to zrealizowane na przełączniku S501. To jest właśnie przełącznik tone off, tone on, który nam albo spina wyjście przedwzmacniacza z wejściem przedwzmacniacza regulacyjnego, albo nam omija całkowicie ten człon regulacji tonów i puszcza nam wyjście z potencjometru głośności i balans bezpośrednio na wejścia końcówek mocy, czyli dalej tutaj na końcówki mocy. Jest tu jeszcze jeden element. Przekaźnik RY601, jak dobrze widzę? Albo 501. Chyba tak, RY501. Jest to przekaźnik, który odpowiedzialny jest za, jak się domyślam ze schematu, za łączenie wejść wzmacniacza, czyli końcówek mocy, czy inaczej masowanie wejść z końcówki mocy, czyli połączenie gorącej żyły z masą w momencie przełączania selektora źródeł, tak aby nie było żadnych trzasków, uderzeń w kolumny i innych dziwnych zjawisk. I generalnie podejrzewam, że usterka tkwi albo gdzieś w przełączniku tonów,
albo w przekaźniku mutującym lub w kondensatorach elektrolitycznych albo na wyjściu tutaj przedwzmacniacza napięciowego lub na wejściu końcówki mocy. Także to są moje tropy. Jedyne co mi zostaje to zdjąć obudowę, zdjąć podłogę i posprawdzać kilka elementów. Zobaczymy. Tak gwoli tylko ciekawostki powiem. Zobaczcie jak wygląda schemat elektryczny. Te dwie kostki są to wzmacniacze operacyjne, podwójne wzmacniacze operacyjne, które zamiast aby były pokazane na schemacie elektrycznym jako symbol wzmacniacza operacyjnego w postaci trójkąta z rozrysowanymi wejściami, to tutaj po prostu mamy pomieszanie schematu elektrycznego ze schematem ideowym. Mamy po prostu rzut wzmacniacza operacyjnego w swojej obudowie i tylko rozpiska nóżek. Także trochę to dziwnie wygląda. Ciężko się połapać. Podobnie tutaj z tym przekaźnikiem mutującym brakuje troszeczkę oznaczeń, są błędy w schemacie, no ale to już pozostawiam ciekawym. Jak ktoś jest ciekawy studiowania tych ścieżek, rozrysowania sobie na schemacie, nie jest to wszystko pokazane tak, jakby to tak jak jest w rzeczywistości. Dobra, nie pozostaje mi nic innego jak rozkręcić wzmacniacz i troszeczkę poszukać elementów, które mogą być odpowiedzialne za dziwne zachowanie. Spróbujmy sobie jeszcze raz przełączyć selektor źródeł, może usłyszymy trzask. Słychać było delikatne puknięcie, także ewidentnie jest jakaś usterka. Odkręciłem podłogę i zobaczcie, tu już była walka. Tu już ktoś walczył z tym wzmacniaczem, być może z tą usterką. Widać ślady kalafonii, ślady przelutowywania. Właściwie cała płyta nosi ślady przelutowań. Tu jest przełącznik od tone off, tone on. Mocno, nie chcę złapać ostrości. Mocno jak widać przelutowany. Także coś już było walczone z tą usterką, podejrzewam. Tutaj dalej również luty nieoczyszczone, ale dzięki temu wiemy, że coś było robione. Również na końcówkach mocy ślady przelutowywania. Tutaj również. Wszystkie złącza również przelutowane i dobrze. Jeżeli pozbyto się zimnych lutów, to bardzo dobrze. Kondensatory przelutowane. Najbardziej widać ślady. Tutaj ten tone off włącznik był najbardziej męczony. Te pady wyglądają już troszeczkę na zmęczone. Ok. Także ktoś już chyba walczył przede mną z tą usterką. Wzmacniam już do góry kołami. Rozmontowane. Wszystko w celu demontażu przełącznika tone off. Postanowiłem, że go rozbiorę. Nie widzę, żeby ktoś go wcześniej rozbierał, więc chyba tylko został zapryskany dość obficie. Więc ja spróbuję go rozłożyć i sprawdzimy sobie stan styków. Jest to newralgiczny punkt, raczej przełącznik, gdyż bezpośrednio przez niego przepływa cały sygnał audio do końcówki mocy, także czystość tego elementu musi być nieskazitelna. Także rozbieram, czyszczę, złożymy. Przy okazji sprawdziłem parę kondensatorów. Tutaj zastosowana jest Elna Silmik, chyba 2. No tak niskie SR, super kondycja kondensatorów, także sprawdzę resztę w przewzmacniaczu napięciowym. Resztę tutaj w przewzmacniaczu napięciowym, tak aby zamknąć już i być pewnym. No i będę szukał dalej. Na razie czyścimy przełącznik tone off. Zalany, mokry, ale w miarę czysty. Zielony osad w środku po kontakcie. Szukamy dalej przyczyny stuku. Podejrzenie pada mi na kondensatory sprzęgające sygnał na płytce już wzmacniacza mocy.
Są to kondensatory C604, C603 bodajże. I sprawdzimy sobie, jak zachowują się one w czasie, jakie panuje na nich napięcie, czy mają płynność. W tym celu będę podłączał się sondą oscyloskopu na kondensator C604, na jego ujemny biegun i zobaczymy sobie, czy ta płynność w czasie rośnie, czy nie. Także ja zrobię rzut kadru na oscyloskop, tak żebyście widzieli, o co chodzi. Linia żółta to sygnał z ujemnej elektrody kondensatora sprzęgającego. I zobaczcie, przykładam. Widzicie, napięcie jakieś, jak przykładam sondę, to wskazuje nam napięcie ujemne panujące na tym kondensatorze. Przypomnę, jest to oscyloskop teraz w tym momencie jest w trybie pracy stałoprądowej, sprzężenie stałoprądowe, więc odczytuje nam napięcie panujące na kondensatorze, na jego układce. I widać, że ono jest ujemne. Jak przyłożę, mamy jakieś napięcie ujemne. Zobaczcie, i ono się powoli zbliża do zera, czyli rezystancja wewnętrzna oscyloskopu powoduje nam rozładowanie tego kondensatora do poziomu 0. W momencie, gdy nie ma co rozładowywać tego kondensatora, gdy jesteśmy przepięci przełącznikiem tone w pozycji off, tak naprawdę nie ma żadnej rezystancji do masy, która mogłaby rozładowywać ten kondensator. Z racji, że on podejrzewa małą płynność, dochodzi do po prostu gromadzenia się na tej okładzinie inaczej, do przenoszenia potencjału z okładziny dodatniej na okładzinę ujemną, przez co w wyniku przełączenia źródeł, co Wam zaraz pokażę, następuje spięcie tej okładziny kondensatora do masy, po to, aby właśnie żeby nie było stuków podczas przełączania selektora, ale działanie jest troszeczkę w tym momencie nieprawidłowe. Zobaczcie, przykładam sondę, mamy jakieś napięcie ujemne, przełączyłem sygnał, widzicie, zrzucone zostało napięcie do masy. W tym momencie, jeżeli zrzucamy tak napięcie do masy, powoduje to niestety stuk w tym kanale i w tym momencie po zrzuceniu do masy to napięcie jest bliskie zeru, ale jak widzicie, ono już w tym momencie powoli się obniża. Ono schodzi w dół. Czyli to, co mówił właściciel, im dłużej wzmacniacz zostaje włączony na tone off, tym większe gromadzi się po prostu napięcie na tej układzinie i w momencie zmiany źródła następuje rozładowanie tego ładunku zgromadzonego do masy, przez co mamy stuk w tym kanale. Kondensator sprzęgający wylutowany. Jest to Blackgate, Rubicon Blackgate, także bardzo dobrej jakości kondensator. Sprawdźmy, jakie ma parametry na testerze. Bardzo dobre parametry. Także to nie wina kondensatorów i ich upływności. Ja upływność również sobie zmierzyłem poza kadrem. Jest bardzo niska. Także to nie jest wina upływności. Wydaje mi się, że pewne rozwiązanie tutaj układowe ma wpływ na to, ponieważ gdy tone off, włącznik tone off jest w pozycji off, mamy dwa kondensatory sprzęgnięte ze sobą. Wyjście, kondensator na wyjściu przedwzmacniacza i kondensator na wejściu końcówki mocy. Sprzęgnięte one są minusami do siebie, pomiędzy którymi jest 1 kΩ rezystor. Spróbuję dać rezystory w ścieżce sygnału, a więc od ujemnej elektrody jednego z tych kondensatorów do masy, tak aby cały czas delikatny, niewielki prąd powodował rozładowanie tego kondensatora. Nie powinno to wnieść 1 MΩ, to nie powinien wnieść żadnej zmiany w charakterystyce przenoszenia, ale sprawdzimy sobie to. Poza tym ta ingerencja będzie tylko w przedwzmacniaczu przed wzmacniaczem korekcyjnym, czyli przed wzmacniaczem barwy.
więc ona nie będzie miała wpływu ani na regulację barwy, ani na pasmo przenoszenia. Tak wielka oporność, nawet jeżeli 1 megaohm na wejściu końcówki mamy tam 33 kg, to wypadkowa rezystancja niewiele będzie zaniżona. Sprawdzimy sobie zresztą na pomiarze pasma przenoszenia, czy ma to wpływ. Ja podejrzewam, że nie. Ciekaw jestem, jak to u innych użytkowników wygląda. No myślałem, że to będzie wina tego kondensatora, ale jednak no, ma bardzo dobre parametry. Jest to bardzo dobry kondensator. Trzyma parametry, więc to nie to jest przyczyna. Tak jak mówiłem, na wyjściu przedwzmacniacza napięciowego również są dobrej jakości kondensatory, również je zbadałem. Są tam Elna Silmic 2, mają również niskie SR, niską pływność. Także próbujemy jeszcze tej wersji z rezystorami odsprzęgającymi do masy. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Wzmacniacz był przysłany na pełną renowację, tylko na naprawę, ale no nie mógłbym zostawić tego w taki sposób, żeby nie wyczyścić przekaźników głośnikowych. Zobaczcie, tak, to jest rezystancja kabli. OK. A teraz sprawdźmy sobie rezystancję styku. Podwyższona. Sprawdźmy drugą parę styku. Również podwyższona. Także czyszczenie na pewno się przyda. I rezystancja styków po czyszczeniu. Jak widać, styk pewny, bez skakania, tak jak to miało miejsce wcześniej. Zróbmy sobie drugą parę styku. Chwileczkę, bo się pląta mi tu. I druga para styku również. OK. Można składać. Płyta umyta. Posprzątałem po sobie, jak i po poprzedniku. Jak widzicie, ślady kalafonii usunięte, było dość ich dużo. Tutaj widać ślady przegrzania w końcówce mocy, lekko laminatu, ale nie jest jeszcze tragicznie, nie jest źle. Widać, że tu temperaturka się daje we znaki. Przekaźniki już założone, działają. Tu mamy nasze 2 rezystory dołożone do kondensatorów na wyjściu. Przewzmacniacza napięciowego, tak aby delikatnie rozładowywały. Nie ma w tym momencie stuków przy zmianie źródeł, przy kliknięciu przekaźnika mutingu. Jest dobrze. Wartość, jaka została użyta, nie ma wpływu żadnego słyszalnego na dźwięk. Zaraz sobie pokażemy pasmo przenoszenia, zniekształcenia wzmacniacza. Zamykam podłogę, sprawdzę jeszcze prądy spoczynkowe i testy. I tak prezentuje się pasmo przenoszenia w trybie tone-off. Jak widzicie, linia prosta. Może zróbmy sobie troszeczkę, skala jest zbyt duża. Spadek przy 20 Hz mamy pół decybela, góra do 20 płaska. A zróbmy sobie jeszcze na tone on, czyli włączamy przewzmacniacz regulacji barwy. No jak widać, pomimo iż pokrętła są w położeniu neutralnym, no niestety krzywa przenoszenia jest delikatnie zdeformowana, podbite tony około 200 Hz i podbita góra powyżej 10 kHz, także właściciel ma rację, że słucha w tone-off. W tone-off linia prosta, także wzmacniacz przetestowany. W tym momencie ustawiam jeszcze prąd spoczynkowy. Radiatory już są cieplutkie, także ustawiam prąd spoczynkowy i można skręcać sprzęt i po małych testach odesłać do właściciela. Was wszystkich zapraszam na kolejne filmy. Również coś japońskiego może w niedługim czasie. A tymczasem trzymajcie się. Na razie, cześć.